podział na ten rok wygląda następująco. 3 sztuki łososia na cały rok. Nazywam Stryk Antoni, jestem rybakiem od 73 roku. Ojciec był rybakiem, dziadek był rybakiem i to jest pokoleniowe rybołówstwo. W 2002 roku wybudowałem nową motorówkę. To był ostatni szkutnik w Jastarni, co zbudował z drewna. Mi powiedzieli, pan ostatnią motorówkę wybudował, więcej już się nie ma flota bałtycka powiększać. Przede wszystkim nie było tego stresu, co teraz jest. Nawet było może, bo było mniej siatek. To trzeba przyznać, było mniej siatek stawiali, bo było ryby. I człowiek tyle stawiał tych siatek, ile mógł obrobić. Problemy zaczęły się 10-12 lat temu. Wtedy żeśmy sobie dobrze żyli. Tu jak każdy sobie potrafił złowić, selektywnie żeśmy łowili jak do tej pory nawet. Tak jak natura tego chce. A z chwilą, gdy weszedł przemysł paszowy, zaczęły być ataki. Ataki na ten właśnie na nas małych. To właśnie rybołówstwo przemysłowe i jego, jak to opisują, lobby rybacy winią najbardziej. Przemysł paszowy to połowy wielkimi jednostkami, skoncentrowane na pozyskiwaniu surowca dla zagranicznych hodowli, przede wszystkim łososia. Idzie dzień w dzień, tysiące ton łowią szprot, to nie ma możliwości, żeby spadła na dno. I tak ten łańcuch się kończy. No. Oni łowią cały rok, a jak jakieś rekompensaty, no to oni są też wliczane. No teraz może nie, ale przedtem z początku to było wliczane, a myśmy stali. Rybacy przybrzeżni poławiają w zupełnie inny sposób niż wielkie jednostki. Jest to tak zwane rybołówstwo selektywne. Selektywne rybołówstwo polega na tym, że dla każdej ryby jest inne oczko. Przykładowo na łososie jest 80, prześwit 160. Bok oczka jest 80 cm, to jak się rozłoży, to jest 160. To ten worek jest na tą rybę, ten worek jest na to my wyładujemy te inne oczka i jak jest ryba się pokaże łosoś, to się właduje inne oczka i się płynie. No i tak jest selektywne poławianie ryb, które te małe, to wszystko przechodzi przez te oczka. Rzeczywiście, problemy z tego rodzaju połowami są podnoszone na całym świecie. Zdaniem ekspertów są one bardziej szkodliwe dla możliwości odradzania populacji ryb niż połowy rybaków przybrzeżnych. A jednak, to też eksperci przyznają limity wielkim firmom. Tu jest ochrona dzisiaj, od wczoraj, od 15 na tą flundrę, wracając. A tam idzie wszystko, czy to jest takie, czy takie, wszystko idzie na paszę. I jest mielone i dziękuję, do widzenia. Ciężarna flundra, co ma duże ikry i ona tysięcy tych małych wypuści na rybku. I to wszystko idzie na paszę. Rybacy nie są przeciwni zakazowi połowów, postulują jednak, żeby obowiązywały wszystkich. Dlatego w tej chwili jak najbardziej przemysł paszowy powinien być zlikwidowany do 12 mil, gdzie ta ryba będzie się mogła odradzać, gdzie my będziemy mogli normalnie funkcjonować. Tak jak Unia pisze, że mamy być dotowani, aż odrodzą się stada ryb. Bo każda ryba, jakby było powiedziane, że 5 lat wszystko stoi, to się odradza. Bo my w to wierzymy, my z tym na co dzień żyjemy. A tak my w ogóle tego na rybku w ogóle nie widzimy. Co kiedyś było na rybku pełno. Dajmy naturze spokój. Natura sobie da radę. Mieszkańcy Pomorza nie kojarzą się z biedą, głównie przez legendarne ceny wakacji na Nabrzeżu. Ale to tylko część obrazu. Wiele lokalnych biznesów nie należy do miejscowych. Ani w dół, ani w górę. Ja się nie będę chwalił. Jest dobrze, jak jest parę wczasowiczów. Ale synowie u mnie mieszkają i nie ma możliwości. Jeden pokój ja wynajmuję. To jest tylko na opłaty, czy na coś związane, albo na zdrowie. Fabryk nie ma. W Gdańsku pan się nie dostanie, bo pan już nie jest ukierunkowany. Pan nie ma tych szkół, nic. Absolutnie. Tu myśmy tylko podstawowa i już na morze. Dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje, miejsca na przetrwanie jest niewiele. Ja mam 3 rodziny, to znaczy ja i 2 synów z rodzinami. Jeden odszedł, bo myśmy już nie wyrobili, na tirach jeździ. Zrobił kurs
Na tyle mu się to podobało. On mówi, ojciec, przykro mi, ale ja mam rodzinę, my się nie pożywimy. I oni to sobie obliczyli. Jeżeli rybacy się nie upominają, to damy im 40 000, 43, 46 było i to trzeba policzyć na rozchód, dochód i saldo, tak? Same opłaty zjadały to. I co ja mam robić? ZUS, sam ZUS, 3 pracowników, to jest 3,5 tysiąca. W tej chwili są tylko obiecanki. Powinniśmy liczyć na departament, powinniśmy liczyć na zrzeszenia. Jest taki bałagan w tym całym departamencie, że są jeszcze pieniądze, które oni nie potrafią ruszyć. To co to jest za departament? Co to są za urzędnicy? Pan nowy minister Cieciura stwierdził do telewizji Polsat, że nam jest tak dobrze. Jeżeli nam jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To jest takie podstawowe pytanie. Nam na zebraniu przedstawiają fakt dokonany. Żadnej konsultacji z rybakami nie ma. Tutaj już nie ma, no nie ma z czego żyć. Nie ma z czego żyć. Zakaz, zakaz, zakaz. My się nigdy nie zlikwidujemy. Jak ja mam 300 siatek, bojki, kotwice, motorówkę, teraz co ja mam? To wszystko tu, my to tu przewieziemy te wszyscy rybacy na jedną kupę i to podpalić. No bo kto od nas to weźmie? Utylizację nikt tego nie zrobi. Była likwidacja floty, to tam parę kutów się zlikwidowały. Dostały dobre pieniądze, bo były te pierwsze. A teraz coraz mniej. Mało tego, jeśli ja chcę się zlikwidować, to ja muszę udokumentować 90 dni w morzu w roku. Jak ja mam, przepraszam bardzo, to udokumentować? Jak ja mam zakaz? Jak żeśmy zaczęli pływać, nasi dziadowie, myśmy nic nie chcieli od nikogo. Tak. Myśmy mieli swoje i żeśmy pięknie sobie żyli. Nigdy nie zabrakło nam ryby. Nigdy żeśmy nie przełowili. I to ja uważam, że to jest najpiękniejsze, co może być. Ci ludzie, co są stworzeni tu, niech się zajmują tym i oni to najbardziej chronią. Jak w rezerwacie. My zablokujemy wszystkie ulice. Bo my już nie mamy nic do stracenia. Najlepiej będzie tutaj latem całą połysę. Tu jest jedna ulica. Jak się wjedzie, to się nie wyjedzie. W ogóle nikogo nie wpuszczę, chociaż nas wszystkich zamkną. To niech rodziny przyjadą, ja będę miał we więzieniu, ja będę miał jedzenie, ja będę miał ciepło, żadnych obowiązków, nic. Niech nas zamkną i koniec. Te kutry, które są teraz pelagicznie, oni kiedyś się zwiną, bo tej ryby zbraknie. To nie jest piaskownia. Już narzekają. Tak, to nie jest piaskownia, że wiecznie się ładuje i tak dalej. Oni popłyną dalej, ale my z tym problemem pozostaniemy tutaj.